Istnieje kilka metod umieszczenia nagrania audio w kursie na platformie Delta i wybór konkretnej z tych metod będzie zależał z jednej strony od preferowanego przez nas sposobu udostępnienia tego nagrania studentom, a z drugiej strony od tego, w jakiej formie posiadamy lub chcemy nagrać ten plik audio. Możemy mieć plik audio u siebie na swoim własnym dysku komputera, możemy mieć link do strony internetowej, do nagrania konkretnego udostępnionego na ogólnodostępnej stronie www, lub też możemy nagrać audio bezpośrednio na platformie Delta. Najprostszą metodą udostępnienia audio w naszym kursie, szczególnie przydatną, jeśli posiadamy plik audio na swoim komputerze, będzie umieszczenie nagrania bezpośrednio na stronie głównej kursu w formie odtwarzacza. Żeby to zrobić, wystarczy po włączeniu trybu edycji przeciągnąć nagranie, które posiadamy u siebie w plikach komputera, do odpowiedniego modułu w kursie. W chwili, kiedy przeciągniemy to nagranie na stronę główną kursu, zostaniemy zapytani, czy chcemy ten plik umieścić jako media zagnieżdżone na stronie kursu, czy utworzyć zasób z plikiem. I jeśli wybierzemy tą pierwszą opcję, to wtedy po przesłaniu tego pliku będzie on automatycznie umieszczony i będzie dostępny dla studentów w formie odtwarzacza. Nagranie umieszczone tą metodą będzie tak naprawdę znajdowało się w kursie w formie narzędzia typu etykieta, więc w razie potrzeby możemy później edytować tę etykietę z nagraniem, używając menu Modyfikuj i Edytuj ustawienia. Zobaczmy dla porównania, co by stało się w momencie, gdybyśmy po przeciągnięciu pliku na stronę kursu, przypominam tutaj, że musi być włączony tryb edycji, żeby można było to zrobić, gdybyśmy wybrali drugą opcję, czyli utwórz zasób z plikiem. Wtedy po przesłaniu tego nagrania audio byłoby ono umieszczone nie jako zasób typu etykieta, tylko jako zasób typu plik i ponownie w tym przypadku również możemy edytować właściwości tego zasobu w standardowy sposób. Można na przykład zmienić sposób wyświetlania tego zasobu z automatyczny na wymuszanie pobierania, jeśli chcemy, żeby studenci to nagranie audio pobierali na swój komputer. Jeśli zostawimy formę automatyczną, to wtedy studenci po kliknięciu na tym zasobie przejdą na stronę, gdzie będą widzieli odtwarzacz i będą odtwarzali to nagranie bezpośrednio na platformie, będąc w naszym kursie. Zademonstrowane przed chwilą metody umieszczania audio w kursie będą szczególnie przydatne wtedy, kiedy nagrania chcemy umieszczać bezpośrednio na stronie głównej kursu, czy to w formie etykiety z odtwarzaczem, czy w formie pliku, gdzie dopiero po kliknięciu na nazwę zasobu student zobaczy odtwarzacz i będzie mógł odsłuchać nagranie lub pobierze sobie plik z nagraniem. Natomiast tak naprawdę nagrania audio możemy umieszczać wszędzie, gdzie tylko na platformie znajduje się edytor tekstu. Przykładowo, jeśli wejdziemy do dowolnego dokumentu i będziemy edytowali ten dokument, powiedzmy, że w tym miejscu chcielibyśmy umieścić nagranie audio. Wystarczy skorzystać z edytora, rozwinąć opcje bardziej zaawansowane i użyć przycisku Plik audio-wideo. Następnie po kliknięciu na Przeglądaj repozytoria będziemy mogli przesłać plik ze swojego komputera. Klikamy Wybierz plik, odnajdujemy plik na swoim komputerze i klikamy Otwórz, a następnie prześlij ten plik. I tak naprawdę to wystarczy, kiedy klikniemy teraz przycisk Wstaw media, nagranie zostanie umieszczone w formie linku. Po zapisaniu tej strony będzie ten link przetworzony automatycznie na odtwarzacz, co możemy
sprawdzić jeszcze przed zapisaniem strony, używając przycisku podglądu. I zapisujemy zmiany i nasze nagranie jest umieszczone już w dokumencie. W taki sposób można nagrania umieszczać wszędzie, gdzie mamy do dyspozycji edytor tekstu, czyli zarówno w stronach, w książkach, w lekcjach, w quizach, w zadaniach. Wszędzie w tych miejscach możemy umieszczać dla studentów nagrania audio. Zauważmy też, że pokazana przed chwilą metoda pozwala nam wstawiać do dokumentów nie tylko nagrania, które posiadamy na swoim własnym komputerze, ale również możemy wstawić w tym miejscu link do nagrania, które znajduje się na dowolnej, ogólnodostępnej stronie internetowej. Bezpośredni link do pliku, na przykład MP3. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeśli linkujemy bezpośrednio do plików MP3 w zewnętrznych stronach internetowych, to z jednej strony możemy łamać czyjeś prawa autorskie, więc na to trzeba zawsze zwracać uwagę. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że takie nagranie może zostać usunięte z tej zewnętrznej strony internetowej i wtedy automatycznie przestanie ono również działać w naszym kursie. A co zrobić, jeśli nie mamy nagrania audio na swoim komputerze, a chcemy po prostu powiedzieć coś do studentów w ramach naszego kursu, nagrać im jakąś wiadomość, nie pisać tekstu, tylko umieścić tą wiadomość w formie audio. Wystarczy znowu w dowolnym miejscu, gdzie mamy dostępny edytor tekstu, na przykład w jakimkolwiek dokumencie w naszym kursie, czy również na forum dyskusyjnym w wiadomościach, które piszemy na forum, wszędzie tam, gdzie jest dostępny edytor tekstowy, wystarczy w odpowiednim miejscu, gdzie chcemy, żeby się to nagranie pojawiło, włączyć opcję nagrywania dźwięku bezpośrednio na platformie. Ta funkcja działa w nowszych wersjach przeglądarek internetowych. Jeśli posiadamy jakąś starszą przeglądarkę internetową, może to nie zadziałać. Wystarczy kliknąć rozpocznij nagrywanie. W razie potrzeby zezwolić na nagrywanie, na korzystanie z mikrofonu w przeglądarce internetowej i w tym momencie to, co w tej chwili mówię, jest już nagrywane. Jeśli zatrzymam nagrywanie, to mogę odsłuchać to, co nagrałem i w tym momencie to, co w tej chwili mówię, i jeśli nagranie jest przeze mnie akceptowalne, to klikam dołącz nagranie i jest ono umieszczane bezpośrednio w tym dokumencie. Jeszcze jedna istotna informacja. Takie nagranie dokonywane bezpośrednio na platformie z wykorzystaniem przycisku, który się znajduje w edytorze, może mieć maksymalnie 2 minuty. Nie możemy w ten sposób nagrać dłuższych nagrań audio.